Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ta torebka, z którą tu weszłam, to nie są moje zakupy, których przed chwilą dokonałam, tylko to jest nagroda dla zwycięzcy w naszym konkursie, więc proszę się zgłaszać, bo warto. Bardzo przyjemne gadżety i książka, ostatnia książka Johna Irvinga, a teraz już oficjalnie. Dzień dobry, w imieniu wydawnictwa Pruszyński i spółka witam na spotkaniu z Johnem Irvingiem, który za chwilę tu się naprawdę pojawi. Odwiedza Warszawę w ramach europejskiej trasy promującej jego najnowszą powieść Ostatnia noc w Twisted River. Kto już czytał? Naprawdę? Oj, to Państwo będziecie znali odpowiedzi na pytania. Dziś usłyszycie Państwo więcej historii na temat tej książki, ale przede wszystkim usłyszycie samego autora, którego serdecznie zapraszam na scenę. Mr. John Irving, would you join me on stage, please? A naszemu gościowi towarzyszy tłumacz Rafał Rogowski, który nam dzisiaj tutaj pomoże w spotkaniu. What makes a man a good writer? Well, you have to like being alone. Jak powstaje dobry pisarz? Trzeba lubić samotność. Before I was a writer, before I wrote anything, even as a child, I needed to be alone the way some people need to eat or need to sleep more than other people. Jeszcze zanim zostałem pisarzem, zanim w ogóle cokolwiek napisałem jako dziecko, potrzebowałem więcej samotności niż inni, tak jak są ludzie, którzy muszą jeść więcej albo spać więcej niż inni. My mother was a prompter in a small town theater. I grew up as a child backstage in that theater. It's a wonderful way to be alone because there's something to watch all the time. The actors are rehearsing. You're watching a story be practiced over and over again, but nobody's paying any attention to you. And I think I began my life in my imagination there in that theater, because although I was surrounded by stories and by actors, it was as if I wasn't there. Moja matka była suflerką w małym teatrze, w małym miasteczku. I ja wyrastałem właściwie za kulisami. Byłem tam sam, oglądałem, patrzyłem na próby, na to, jak powtarzano pewną historię wielokrotnie, a przy tym nie zwracano uwagi na mnie. Czyli było to tak, jakbym niemal nie istniał, ale istniała moja wyobraźnia. Tam to się zaczęło. The Financial Times, commenting on last night in Twisted River, wrote, John Irving is a master. You say you're a craftsman, so what's the difference? Financial Times w recenzji pisał, że John Irving jest mistrzem, pan mówi, że jest pan rzemieślnikiem. Jaka to różnica? I think I learned how to be a writer because I loved redoing the same thing over and over again. You can't write long novels if you don't rewrite them. Myślę, że nauczyłem się bycia pisarzem, dlatego że bardzo lubiłem powtarzać czynności, tak jak na nowo wciąż pisać fragmenty powieści. Długiej powieści nie da się napisać bez powtarzania i doskonalenia. Easily half of my life as a writer is spent redoing something I've already done, maybe 5, 6, 7 times. The best sentences, the best paragraphs, the best scenes you write, these are always the ones that they take the longest. You've written them not once, but 10 times.
So you have to love doing something small repeatedly. Połowa mojego życia upłynęła mi na doskonaleniu, cyzelowaniu, pisaniu od nowa czegoś, co już napisałem 5-6 razy. Najlepsze sceny, najlepsze akapity piszą się najdłużej. Niektóre pisałem więcej niż 10 razy. Trzeba lubić robić drobne rzeczy wielokrotnie. And I'd say you're like an architect. While writing, you need the whole plan, like the last brick. Why do you start your book from the last sentence that never changes? Jest pan jak architekt, który musi mieć cały plan, wszystko rozpisane do ostatniej cegły. Czemu zaczyna pan swoje powieści od ostatniego zdania, które nigdy nie może ulec zmianie? The novels I read as a child were these long, plotted novels of the 19th century. Dickens, Hardy, Hawthorne, Melville. Before I could understand or appreciate other aspects of writing, the language, the tone of voice, I could understand what a plot was. And the only way I could imagine telling a story with a plot was to know the end before I began. Kiedy czytałem jako dziecko, czytałem powieści XIX-wieczne. Był to Dickens, Hardy, Hawthorne i Melville. I zanim byłem w stanie pojąć niuanse języka czy tonu, potrafiłem dostrzec plan powieści. I było dla mnie jasne, że po to, by coś opowiedzieć, musimy znać całość historii do końca. And sometimes it takes years to find that last sentence. It happened with your newest book, so was it worth waiting? Czasami wielu lat trzeba, aby to ostatnie zdanie narodziło się w pana głowie. Ostatnia książka kazała na siebie czekać długo z tym ostatnim zdaniem. Było warto? This book was in my mind longer than any other novel I've written before I even began to write it, 20 years. Ta powieść była w moim umyśle bardzo długo, o wiele dłużej niż jakakolwiek inna powieść, aż 20 lat. But I often begin books that haven't been in my mind nearly that long because I see the endings. Ale często rozpoczynam pisanie książek, które mam w głowie przez krótszy znacznie okres, choćby dlatego, że widzę jasno od razu ich koniec. I knew a lot about this story for 20 years or more, but I was very uncertain about the ending. That took a while, and so I began other books that hadn't been in my mind nearly as long as this one, because this ending, it took me a long time to see it, and so I just waited. I knew that one day I would think of the sentence, and you can't force that part of the process. Ta historia była mi dość dobrze znana. Żyła sobie w moim umyśle przez długi czas, ale ja nie byłem pewien, jak ma się skończyć. I w międzyczasie rozpoczynałem pisanie innych książek. Wiedziałem, że kiedyś to ostatnie zdanie się narodzi, ale takiego czegoś nie można przyspieszyć.